Zdrada. Niby nikt nie chce jej doświadczyć, a jednak wszyscy znamy kogoś, kto zdradzał lub był zdradzany. O tym, jak i czy w ogóle możliwe jest odbudowanie zaufania po zdradzie, opowie psycholożka Sylwia Osada. Zacznijmy od tego, czy w ogóle powiedzieć naszej drugiej połówce, że doszło do zdrady. Bardzo trudne. To jest bardzo trudne pytanie, to jest bardzo trudna decyzja i obawiam się, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi. To, co na pewno jakoś można z tym zrobić, to jeżeli już podejmie się decyzję o tym, żeby powiedzieć tej drugiej osobie, i para zdecyduje się, że okej, ta zdrada to ewidentnie jakiś kryzys w tej relacji, decydują się na terapię pary, to, to naprawdę są dziesiątki przykładów na to, że rzetelnie przepracowany kryzys w relacji może być po tym procesie jakąś nową odsłoną dla tego związku. On nie będzie już taki sam, bo tam powstała rysa i to trochę tak jak blizna na ciele, tak? Jeżeli to zranienie było głębokie, to tam po prostu zostanie jakiś ślad, ale to nie znaczy, że to musi wpływać na resztę ich życia. Po prostu ten związek będzie trochę inny, ale wtedy faktycznie warto odwołać się na nowo do wartości, w oparciu o które ten związek ma funkcjonować, zbudować jakieś, czy opracować jakieś nowe cele tej relacji, pokazać, że no, oni są po prostu, chcą ze sobą być i ich bardzo wiele łączy. Ten związek po prostu będzie miał inną jakość. Niektórzy mówią, że nawet lepszą, ale to naprawdę zależy bardzo od tego, co się zadzieje w procesie terapii i na ile obie strony zaangażują się w to, żeby faktycznie przepracować te trudne sprawy, które doprowadziły do tego kryzysu, tak? Bo w moim głębokim przekonaniu rzadko kiedy bywa tak, że zdrada zadziewa się od tak. No, chyba że mówimy o różnego rodzaju problemach, zaburzeniach, typu na przykład seksoholizm, tak? Gdzie tutaj to zdradzanie ma kompletnie inną funkcję i zupełnie występuje na innych zasadach. Obawiam się, że niestety zjawisko występujące coraz częściej i no, statystyki naprawdę jakoś alarmują, że tutaj kwestia uzależnienia od seksu w różnych formach, ale również w formie po prostu kontaktów z wieloma różnymi osobami po prostu występuje. Ale to też jest temat, że tak powiem, do pracy terapeutycznej. To nie jest sytuacja zupełnie przegrana. Czy wyrzuty sumienia po zdradzie występują zawsze? I znowu to zależy. Nie pokusiłabym się o stwierdzenie, że one są zawsze. Tutaj jakoś w dużej mierze można się odwołać do typów osobowości bądź zaburzeń tak, różnego rodzaju zaburzeń osobowości, które no, niektóre na przykład tak wykluczają te uczucia wyższe i tutaj no, jakiś rodzaj właśnie wyrzutów sumienia rzadko kiedy występuje, czasami w ogóle jest niemożliwy, więc wtedy w ogóle tych wyrzutów nie ma. To zależy. No, tak jak mówię, wiele jest czynników. Dlaczego ta zdrada miała miejsce? Bo jeżeli na przykład osoba przez wiele lat czuła się bardzo źle w danej relacji i wyszła poza nią, znajdując sobie kogoś i na przykład tamta relacja się okazała dająca ogromną satysfakcję, dająca właśnie zupełnie nowe, dobre uczucia, no to
to też trudno jest jakoś odczuwać jakieś ogromne wyrzuty sumienia w momencie, kiedy przeżywało się te dobre odczucia, więc to wszystko zależy. Jakie są najczęstsze mechanizmy obronne, którymi zdradzający usprawiedliwiają swoje działanie? Kwestia wyparcia, że no, to w sumie nie była zdrada, bo no, nie wiem, na przykład no, nie doszło do, że tak powiem, konsumpcji, tylko zadziały się różne inne rzeczy. E, Ludzie potrafią w ogóle wyprzeć to tak skutecznie, na przykład, że zapominają, że w ogóle to miało miejsce. To również, to również tak może funkcjonować. Korzystają właśnie ze statystyk, mówiąc, to takie, to takie stereotypowe, ale nie wiem, powyżej 100 czy 200 kilometrów tego od domu, to nie zdrada, to też się, czy, czy no przecież, no przecież, no właśnie, wejście w jakiś flirt, głębszy flirt, no to też nie jest formą zdrady, tak? Tutaj też należy to rozgraniczyć, czy mówimy tylko i wyłącznie o takim odejściu fizycznym, czy mówimy o zdradzie takiej psychicznej, gdzie może nie dojść do bliskości fizycznej, tylko no właśnie, jest na przykład godzinna, tygodniowa, czy miesięczna, czy nawet kilkuletnia korespondencja na przykład z jakąś osobą poza związkiem, która na przykład jest nazywana przyjaźnią, tak? Ale w tych rozmowach są poruszane również tematy intymne lub bardzo intymne. Dochodzi do różnych tutaj flirtów i głębszych sytuacji, no, takich erotycznych. To też jest forma zdrady psychicznej i tutaj często na przykład mężczyźni się tłumaczą, że no przecież ja się z tą kobietą nawet nie spotkałem, a żona się czuje zdradzona, tak, ponieważ bardzo głęboka sfera psychiczna była omawiana z kimś innym, a nie z nią. Tak, sfera psychiczna męża, tak, on to omawiał z kimś innym, a nie z nią. Ona się czuje zdradzona i to spełnia, tak, kryteria zdrady, no. A co z perspektywą kochanki, kochanka? Czemu ludzie przez lata godzą się na bycie tym drugim czy tą drugą? Znowu nie jeden czynnik, tylko kilka różnych rzeczy. Od tutaj takich wyznaczników samooceny, niskiej samooceny, poczucia niepełnej wartości siebie, zaburzonego obrazu siebie, przez no, historię tych osób, które no, na przykład doświadczały różnych bardzo trudnych sytuacji i na przykład nie chcą wchodzić w jakieś relacje stałe, tylko że tak powiem, coś doraźnego jest zupełnie jakoś wystarczającego i nie potrzebują więcej. Ale no, za każdym razem kryje się za tym jakiś po prostu dramat, tak, tych osób. I nawet jak na pierwszy rzut oka deklaratywnie jest mówione, że ten układ jest w porządku, to przyglądając się bliżej, no często okazuje się, że to jest jakieś wyjście pośrednie, które jest w jakiś sposób niewystarczające, no ale na dany moment tak po prostu musi jakoś być. Czy można być w pełni szczęśliwym, będąc w takiej relacji? Tutaj działają mechanizmy obronne bardzo często, tak? Tutaj działają mechanizmy, które
które mają przekonywać, że wszystko jest w porządku, że tak jak jest okej, i że nie odczuwa się tych trudnych emocji związanych właśnie z tą trudną sytuacją. Ale realnie po prostu, realnie rzadko kiedy wygląda to na taki w pełni satysfakcjonujący układ. Mhm. A co w przypadku związków, gdzie jeden z partnerów z przymrużeniem oka patrzy na zdrady drugiej strony? No i znowu, to jest cała konstrukcja psychiczna tych kobiet, tych osób, bo to działa w dwie strony, tak? I znowu historie tych osób, które gdzieś w tle mają różnego rodzaju swoje traumy, swoje bardzo trudne doświadczenia. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o zaburzenie więzi z bliskimi osobami, tak? Więc w których na przykład ta bliska relacja z zasady na przykład od dzieciństwa była wysoce jakoś niezdrowa, czy wprost krzywdząca w jakiś sposób. Więc te osoby przykładowo mogą mieć wypracowany taki styl przywiązania, w którym bycie w jakiś sposób, doświadczanie jakichś krzywd jest po prostu wpisane w taką relację i one są, mimo że mają świadomość, tak, że doświadczają jakiejś krzywdy, po prostu tkwią w takich układach, nie zmieniają tego i tak to się toczy. Jak odbudować zaufanie po zdradzie? Od czego zacząć? Od transparentności, czyli odbudowywanie zaufania. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że to jest niezwykle długi proces. On nie trwa miesiąc, on nie trwa 2 miesiące. I to też niejednokrotnie spotkałam się z tym, że no właśnie osoba, która na przykład zdradziła i chce teraz pokazać, że już wszystko wraca do normy i że już będzie dobrze, w momencie, kiedy, nie wiem, po miesiącu, 2, 3, przykładowo, nie wiem, sięga po pornografię, tak? Tutaj korzystając z tego przykładu uzależnienia od seksu, szeroko rozumianego, uważa, że no przecież 3 miesiące to już jest naprawdę wystarczający czas, żeby tutaj pokazać, że wszystko jest w porządku i no nie, to czasami zabiera lata. I tutaj trzeba mieć świadomość tego, aczkolwiek no właśnie proces psychoterapii bardzo pomaga tutaj w ustaleniu nawet zasad dochodzenia do jakiejś nowej jakości w tej relacji. Często osoba zdradzona ma taką tendencję do karania i cały czas do powtarzania, do powracania do tej sytuacji, pokazując swoją krzywdę, pokazując swój dramat i obciążając tak naprawdę cały czas tą osobę, która zdradziła, która wykazuje ogromną skruchę, chce naprawić ten błąd no, taki proces też nie może trwać wiecznie, tak? To jest jakoś, to jest jakoś proces, który powinien być zamknięty, domknięty na pewnym etapie, bo to nie daje perspektyw na przyszłość, tak? Żeby coś budować, bo cały czas jest to utknięcie w przeszłości i nie można myśleć o tym, co jutro, czy o tym, co za rok. Czy zdrada może mieć pozytywny wpływ na związek? Tak jak wspomniałam, zdrada to kryzys, tak? Kryzys relacji, kryzys związku, który może doprowadzić do rozpadu tego związku, ale może
może być ogromną, trudną, ale ważną lekcją dla relacji i dla dwojga ludzi. I jeżeli ta lekcja zostanie mądrze przeprowadzona i wiedza z tej lekcji będzie mądrze wykorzystana w przyszłości, to tak można mówić nawet o takich pozytywnych skutkach, które przez następne wiele lat może ten związek budować i może pokazywać, że można faktycznie być razem. Czy powiedzieć dziecku o zdradzie i jaki może mieć na nie wpływ taka informacja? Przyznam szczerze, że nie znam badań tutaj psychologicznych w tym aspekcie, ale to, co mogę jakoś od siebie powiedzieć, zastanawiałam się nad tym aspektem i uważam, że to są sprawy dorosłych i to, co się dzieje w parze, a tutaj mówimy o parze, nie powinno dotyczyć tutaj obszaru rodziców, tak, jako takich. Więc dobrze, jeżeli to zostanie pomiędzy dorosłymi i dorośli się od początku do końca tym zajmą. Bywa niestety tak, że te komunikaty tak są przekazywane dzieciom, później później te dzieci no niestety są czasami uwikłane tak, w walkę pomiędzy rodzicami i pokazywane tak, mają się opowiedzieć po której ze stron i wspierać tą osobę zdradzoną, tak, wskazywać na winę tej osoby zdradzającej. Straszne dramaty, więc nie widzę tutaj żadnych korzyści tak naprawdę. Czy jeżeli ktoś raz zdradził, to będzie ciągle zdradzał? Nie ma takiego, nie ma jednoznacznej odpowiedzi i ani tak, ani nie. Tego się po prostu nie wie. Ważne jest, dlaczego doszło do zdrady. Ważne jest, no właśnie, czy to w ogóle było dobre doświadczenie dla tej osoby, czy pozytywne, czy niepozytywne. Więc nie ośmielę się jednoznacznie odpowiedzieć. Czy da się uchronić związek przed zdradą? Być ze sobą i rozmawiać ze sobą. Ja na to mówię roboczo nie tylko o rachunkach, tylko również o tym, o związku, tak? O tym, dlaczego ze sobą jesteśmy, jak nam jest ze sobą, w jakim kierunku zmierzamy, dlaczego jest nam dobrze, a co jest dla nas trudnego, niewygodnego, co należy poprawiać. Czyli być na bieżąco ze sobą, ze swoimi emocjami w tej relacji, dzieląc się tym z partnerem, partnerką. To naprawdę jest bardzo duży czynnik, który może uchronić przed zdradą. Czy opłaca się zdradzać? To strasznie trudne pytanie. Nie znajduję, nie znajduję takich. Nie. Fajny związek, bycie w fajnym związku naprawdę gwarantuje tak zwany dobrostan psychiczny człowieka, który, no jak pokazują badania, no my tutaj w Polsce dla nas najwyższą wartością jest rodzina i inne badania tutaj i z Europy Zachodniej i ze Stanów, i z Kanady, z Australii pokazują, że naprawdę satysfakcjonujące bycie w związku no, daje jakiś ogromny, pozytywny kop do życia, tak? Dużą dawkę dobrej energii, witalność, zdrowie w różnych aspektach, więc po co? Jeśli Wy też macie jakieś pytania do psychologa, napiszcie do nas. W kolejnym filmie udzielimy na nie odpowiedzi. Tymczasem zapraszamy do subskrybowania naszego kanału, w którym oddajemy głos ekspertom.